Zapraszam wszystkich widzów travelfan.pl do oglądania kolejnego pięknego filmu, tym razem z pięknej, słonecznej Turcji licyjskiej. Pozdrawiamy. Travelfan prezentuje Turcja. Pamiątki licyjskiej przeszłości. Położona w Azji Mniejszej Licja to starożytna kraina, której historyczne ślady sięgają XV wieku przed naszą erą. Wtedy to Licyjczycy byli zaangażowani w akty piractwa na Cyprze. Jest o nich także mowa, gdy w 1295 roku przed naszą erą walczyli w szeregach Chetytów przeciwko Egipcjanom. Według Homera Licyjczycy pierwsi pojawili się jako sprzymierzeńcy Trojan w wojnie trojańskiej. W starożytności centrum Licji stanowiła szeroka dolina rzeki Ksantos, gdzie powstały główne miasta, których pozostałości w sporej części podziwiać możemy podczas naszej wycieczki. Nasz filmowy objazd Licji obejmuje najciekawsze miejsca, które pozostawiła po sobie owa nieco mniej znana szerszym kręgom cywilizacja. Jej pozostałości zachowały się całkiem dobrze, dając świadectwo starożytnej myśli technicznej, estetyki, zmysłu budowlanego oraz planowania przestrzennego dawnych miast. Licja bez wątpienia warta jest poznania. Obecnie ta niezwykle interesująca kraina jest częścią Turcji, miejsca zaskakującego swym pięknem i ujmująco gościnnego. Zapraszam na film. Poznajmy wspólnie Licję. Poznajmy piękną Turcję. Poznajmy razem świat. No to lecimy. W poszukiwaniu lata. Lot z Poznania do tureckiej Antalii trwa nieco ponad 3 godziny. Możliwość otrzymania miejsca przy oknie sprawia, że możemy podziwiać widziane z lotu ptaka piękne widoki. Im bliżej miejsca lądowania, tym możemy zobaczyć otulone folią i szkłem spore areały. Okolice Antalii są bowiem obfitującym w owoce i warzywa tureckim zagłębiem agralnym, z którego sporo produktów w wyniku eksportu trafia także na polskie stoły. 3, 2, 1, już! Nasz Boeing sięgnął płyty lotniska. Jesteśmy w Turcji. Szybki transfer z lotniska, wrzucenie bagaży do pokoju hotelowego i jesteśmy w centrum Antalii. Spacer po mieście rozpoczynamy od tarasu widokowego przy Placu Republiki. Piękny widok na pamiętającą czasy osmańskie tutejszą starówkę zachwyca morzem połyskujących w popołudniowym słońcu glinianych dachówek. Miejsce to zachęca do spaceru po pełnym zaułków Starym Mieście. My kierujemy się do pobliskiej miejskiej windy, z której to tarasu podziwiamy widok na mury miejskie oraz Zatokę Antalską, będącą częścią Morza Lewantyńskiego, które to z kolei wchodzi w skład basenu Morza Śródziemnego. Najbardziej charakterystyczną budowlą miasta jest żłobkowany minaret Yivli, jedna z pierwszych tutejszych islamskich budowli, pozostałość dawnego meczetu, jednocześnie jeden z symboli miasta. Częścią popularnego antalskiego spacerniaka jest park Tophané, zdającą cień śródziemnomorską roślinnością. W centralnej części Placu Republiki podziwiamy ustawiony na żelbetowym cokole pomnik powstania narodu z wszechobecnym Ataturkiem na koniu. Podczas spaceru natrafiamy także na pobliską galerię sztuki oraz muzeum etnograficzne. W krajobraz tutejszej starówki wpisuje się także XVIII-wieczny meczet Tehli Mehmeda Paszy. Alania to także ciekawiąca przybyszy z bardziej zimnych części świata bujna śródziemnomorska roślinność. Na pobliskim placu odnajdujemy pomnik fundatora miasta, króla Pergamonu Attalosa II. W swych początkach miasto nosiło nazwę Attalia, które w wyniku licznych historycznych zawirowań, gdy ostatecznie weszło w skład Turcji, stało się znaną nam dziś Antalią. Zmęczeni podróżą, pomni o czekającej nas długiej trasie, wracamy do hotelu z owego krótkiego rekonesansu, nie będąc świadomymi, że w niedalekiej odległości czekała na nas słynna brama Hadriana. Wychodzi na to, że Alania nie wszystko przed nami odkryła, zostawiając dla nas co nieco na kolejną podróż.
Naszą przygodę z Turcją licyjską zaczynamy od wjazdu na górę Tahtali, zwaną także jako Olympos. Stanowi ona część Parku Narodowego Beydaglary Olympos Mili Parki. Na górę prowadzi trasa, która jest częścią szlaku licyjskiego. Wejście na szczyt zajmuje od 6 do 8 godzin. Nie mamy aż tyle czasu, aby zmierzyć się z górą, wdrapując się na nią pieszo. Skracamy go poprzez wjazd wagonikiem kolejki Olympos Teleferik, która uważana jest za jedną z najdłuższych kolejek linowych świata. Długość trasy kolejki to około 4359 metrów, którą przemierzamy w około 10 minut. Z punktu startowego do stacji górnej pokonywana jest wysokość 1600 metrów. Olbrzymi napis na stacji górnej informuje nas, że znajdujemy się na wysokości 2365 metrów nad poziomem morza. Wysokość porównywalna jest zatem ze szczytami znajdującymi się w naszych Tatrach Wysokich. Ze znajdującej się na dachu stacji platformy widokowej rozpościerają się niezwykle malownicze, panoramiczne widoki. W zasięgu wzroku mamy zarówno piękne widoki na migoczące błękitem tafli Morze Śródziemne, jak też rozpościerające się na długości prawie 1500 km i szerokości 200 pasmo gór Taurus, które swą rzeźbą w okolicach Antalii przypomina typowy charakter alpejski. Poza możliwością wizualnego smakowania okolicy, w przerwie pomiędzy kolejnym chłonięciem przepięknych widoków śmiałkowie mogą skorzystać z ekstremalnej huśtawki. Na takiej wysokości huśtanie się i przewijanie w okolicznościach niezwykle pięknej przyrody musi być zapewne niesamowitym przeżyciem. Kłaniając się gromowładnemu Zeusowi oraz jego żonie Herze, po raz ostatni zachłystujemy się pięknymi widokami. Spoglądamy także na poglądowy billboard uświadamiający nam, że w czasie zimy musi być tu rzeczywiście sporo śniegu. Czas na jazdę powrotną. Zjazd kolejką jest równie ekscytujący jak wjazd. Tym razem w pełni możemy sycić oczy pięknem licyjskiego wybrzeża. Podziwiając wapienne skały, przyglądamy się także osiadłym tu w ekstremalnych warunkach drzewom. Porastające w niższych partiach gór lasy stanowią głównie sosna, jodła syryjska oraz cedr libański. Podczas zjazdu, jak często określany jest ów przejazd, w naszym przypadku akurat from the sky to sea, na powrót podziwiamy panoramiczne widoki na malowniczą okolicę. Właśnie mijamy wagonik wiozący na górę kolejną grupę spragnionych wrażeń ludzi. My tymczasem coraz bliżej końca naszego przejazdu. To już ostatnie chwile, gdy nasz wagonik zakończy przewóz kolejnych rozemocjowanych podróżą, pełnych wrażeń, zadowolonych turystów. Misja wykonana. Z uśmiechem na twarzy, zadowoleni, kończymy naszą przygodę z górą Tahtali. Cóż to za osobliwa menażeria? Czyżby w wypadku niespotykanego zwrotu wydarzeń nasza licyjska opowieść przeniosła się do Azji Południowo-Wschodniej? Zdecydowanie nadal jesteśmy w Turcji licyjskiej, niestrudzenie wspinając się ścieżką na górę Himera. Step by step, krok po kroku, ambitnie pniemy się ku naszemu celowi, pokonując co rusz to nowe schody, wyboiste ścieżki, omijając kamienie i różne inne nierówności terenu. Do przejścia mamy jakiś kilometr. Większość trasy ukryta jest w cieniu drzew, co zdecydowanie ułatwia jej pokonanie. Gęste zarośla uniemożliwiają podziwianie okolicy. Zatem skupiam się póki co na niezbyt forsownym wejściu. Choć dla nieprzyzwyczajonego wspinaczki nadmiar pokonywanych schodów wydaje się we znaki. Z niecierpliwością wyszukuję zawieszone na drzewach tabliczki odliczające pokonane metry. Jeszcze tylko 900, 800, 700 i tak dalej. Niby kilometr to niewiele, ale w wypadku wchodzenia pod górkę nawet tak niewielki dystans potrafi wdać się we znaki. 100 metrów. Już jest nieźle. Idziemy cały czas do góry.
Damy radę. Na pewno. To już tuż. Nagle naszym oczom ukazuje się pozbawiona drzew skalista, wapienna przestrzeń. Znak, że dotarliśmy do owego zjawiskowego cudu przyrody. Pozostaje nam zatem wypatrywać pojawiających się tu i ówdzie w skalnych szczelinach ogników. Zgodnie z grecką mitologią mieszkała tu siejąca popłoch, ziejąca ogniem bestia. Powołując się na Homerową Iliadę, czytamy, że Chimeryję pokonaną, która swój ród wywodziła od bogów, a nie od ludzi. Z przodu lwem była, od tyłu wężem, a kozą pośrodku, strasznie zionącą potężnym, płomiennym ogniem zagłady. Zdołał ją pokonać Heros Belerefont, który przyleciał na Pegazie i przebił bestii gardło ołowianym oszczepem. Pocisk stopił się w ogniu buchającym z paszczy i zalał jej wnętrzności. Chimera do dziś spoczywa pod ziemią, ale ogień z jej paszczy nadal przedostaje się na powierzchnię. Zatrzymujemy się na chwilę, aby poza zjawiskowymi ognikami podziwiać roztaczające się ze skalnej polany przepiękne widoki. Warto dodać, że rozświetlone wzgórze było niegdyś widocznym z oddali punktem topograficznym, a także stanowiło kiedyś naturalną latarnię wskazującą drogę statkom zbliżającym się do wybrzeża. Języków wydobywającego się z otworów w wapiennej skale ognia nie da się niczym ugasić. Zaduszone po chwili samoczynnie zapalają się ponownie. Podziemne pokłady metanu ponoć zaczynają się powoli wyczerpywać, gdyż nie mają już takiej mocy i intensywności jak dawniej. Cieszymy się zatem, że udało nam się zaobserwować to ciekawe zjawisko i zmierzyć się z ukrytą pod ziemią, ziejącą resztkami sił dogorywającą bestią. Jesteśmy na przystani w okolicach Demre. Ruszamy w rejs, którego celem jest przepłynięcie wzdłuż kryjącej wiele tajemnic wyspy Kekowa. Wtopione w błękit morskiej toni skaliste brzegi zachwycają pięknem surowego krajobrazu. Z uwagą kontemplujemy mijane miejsca, próbując jak najwięcej zapamiętać z tego, co ukazują nam owe może i banalne, ale jak najbardziej cieszące oczy widoki. Wchodząc na wystającą przed dziób naszego stateczku kładkę, możemy się poczuć jak na Titaniku. Licząc jednak, że na tych szerokościach geograficznych raczej nie spotkamy się twarzą w twarz z żadną górą lodową. W trakcie rejsu podziwiamy pozostałości zniszczonego przez trzęsienie ziemi zatopionego miasta Delhiste z II wieku przed naszą erą, które następnie przez setki lat zwolna wchłonęło morze na skutek podnoszenia się jego poziomu. Dalszy rejs ukazuje nam piękno malowniczej zatoczki, piękne góry i cudnie rozsypane po morzu niewielkie skaliste wysepki. Mamy też kilka chwil na orzeźwiającą kąpiel w przezroczystych, błękitnych wodach. Z relacji korzystających z kąpieli wynikało, że woda była bardzo przyjemna, a kąpiel w tak niezmiernie interesujących okolicznościach przyrody niezwykle relaksująca. Podnosimy cumy, aby ponownie móc podziwiać kolejne przesuwające się przed naszymi oczami miłe dla oka krajobrazy, pośród których ujrzeć możemy usytuowany na jednej z gór monumentalny zamek Simena. Podziwianie tego miejsca z perspektywy morza to strzał w dziesiątkę. Nasz relaksujący około 1,5-godzinny rejs dobiega końca, a my szykujemy się na kolejne, czekające nas atrakcje. Nadal jesteśmy w Myrze, tylko że około 1,5 kilometra dalej, z tym, że miasto współcześnie nazywa się Demre, które to jeszcze nie tak dawno, a mianowicie do 2005 roku nosiło nazwę Kale. Samo miasto zostało założone w czasach osmańskich. Miejscowość słynie głównie z faktu, iż działał tu niegdyś święty Mikołaj, który był biskupem Myry. Kult świętego sprawił, iż do dnia dzisiejszego miejsce to jest celem licznych pielgrzymek. Wielu z nich to prawosławni przybysze z Grecji i Rosji, gdyż święty Mikołaj jest patronem tych krajów, a także kilku rosyjskich miast.
Z wiadomych powodów pielgrzymi licznie przybywają tu 6 grudnia, czyli w rocznicę śmierci świętego Mikołaja oraz w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zeświadczonym laikom trudno sobie wyobrazić, że prawdziwy Mikołaj nie przyjeżdża z mroźnej krainy ciągniętymi przez renifery saniami. Urodził się około 270 roku w bogatej rodzinie w leżącym około 80 km od Myry mieście Patara. W młodości wykazywał się dużą pobożnością i wyjątkowym altruizmem. Po śmierci bogatych rodziców rozdał biednym odziedziczony majątek. Wcześniej został kapłanem i szybko wyświęcono go na biskupa. Był wrażliwy na ludzkie nieszczęście. Starał się pomagać potrzebującym. Przeciwstawiał się złu, niesprawiedliwości oraz przepychowi duchowieństwa. Taką postawą zaskarbił sobie życzliwość ludzką. Za panowania cesarza Dioklecjana i Maksymiliana Mikołaj był prześladowany i więziony, lecz nigdy nie wyparł się wiary. Uczestniczył w pierwszym soborze powszechnym w Nicei. Zmarł 6 grudnia pomiędzy rokiem 345 a 352. Pochowano go w kościele. Stoi on w miejscu wcześniejszej świątyni, w której biskup pełnił swoją posługę. Warto dodać, że obecnie sarkofag jest pusty i próżno w nim szukać relikwii. W 1087 roku podczas najazdu Seldżuków na Myrę szczątki biskupa zostały wykradzione przez włoskich kupców i wywiezione do Bari, gdzie do dziś spoczywają w bazylice świętego Mikołaja. Zaraz po wyjściu ze świątyni wkraczamy w świat mikołajkowego profanum. Przy straganach z pamiątkami stoi bowiem duża figura przedstawiająca najbardziej popularny wizerunek świętego Mikołaja jako wyrośniętego krasnala, z siwą brodą i ubranego w czerwony strój. Mimo że jest on sympatyczny, to jednak tak bardzo odległy od autentycznego wyglądu i symboliki pierwowzoru. Współczesne Demre to niezbyt duże, typowo prowincjonalne tureckie miasto. Swą architekturą nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jego ścisłe centrum stanowi zwarta zabudowa kilkupiętrowych bloków mieszkalnych ze znajdującymi się na parterze punktami usługowymi oraz wszelkiej maści sklepami. Właśnie nastaje pora siesty, gdy ruch zaczyna zwolna zamierać, a miejscowi udają się na odpoczynek przed ciągle jeszcze męczącym o tej porze roku upałem. Jako że w Demre poza wspomnianym kościołem nie ma specjalnie co zwiedzać, także my idziemy ukryć się w cieniu drzew w oczekiwaniu na dalszą podróż. Jedziemy w kierunku malowniczego pasma górskiego Agdaglar. Tu właśnie znajduje się jeden z tureckich cudów natury nieożywionej. Przechodząc wzdłuż rwącej rzeki Eszen, odnajdujemy ulokowane wprost przy niej restauracje, pełne spragnionych lokalnych smakołyków głodomorów. Przewieszony przez rzekę most prowadzi nas ku wejściu do malowniczego kanionu. Pośród ogromnych skał w wąskim gardle kanionu można spacerować po drewnianych chodnikach wprost nad rzeką. Spacer drewnianą kładką i podziwianie z góry rwącej rzeki zapowiada spektakularne widoki i niebywały kontakt z pięknem tutejszej przyrody. Początkowa, całkiem przyjemna trasa dość szybko się kończy. Trudno mi uwierzyć, że po krótkim, przyjemnym spacerze przychodzi się nam zmierzyć z ulokowanymi przy brzegu sporymi kamieniami. Zejście do wody wymaga sporej koncentracji, gdyż łatwo stracić tu równowagę. Od razu wchodzi się do potoku o silnym nurcie. Woda jest tu tak bardzo lodowata, że aż sprawia termiczny szok w postaci szczypiącego bólu. Dno jest kamieniste, wypełnione całą gamą niestabilnych otoczaków. Asekuracyjnie poprowadzono tu linę, która pomoże przejść ten odcinek drogi. Po pokonaniu krótkiego dystansu nieco się wypłyca i można bardziej pewnie maszerować dalej. Niestety, kolor wody sprawia, że co rusz musimy spoglądać pod nogi, wypatrując nierówności terenu. Wąwóz Saklikent ma miano najdłuższego i najgłębszego w Turcji. Wcina się w głąb malowniczych skał na długość 18 km, z czego tylko około 3 są udostępnione dla turystów.
Miejscami jest bardzo wąski i stromy, tak że nie docierają bezpośrednio do jego dna promienie słoneczne. Pionowe skały potrafią sięgać nawet do 300 metrów wysokości. Z tego powodu nawet w środku lata płynąca wąwozem woda zwykle jest bardzo zimna. W najgłębszym miejscu woda sięga maksymalnie do kolana, ale po deszczowych dniach poziom wody potrafi wzrosnąć do pasa. Jak to dobrze, że nam udało się przemierzyć kanion pod koniec lata, gdy poziom wody w większości jest dość niski. Spacer w lodowatej, w większości zabłoconej wodzie ścieżką turystyczną to nie lada wyzwanie. Podczas przemierzania trasy trzeba się liczyć z częstym zamoczeniem bądź ubłoceniem. Nazwa kanionu Saklikent oznacza ukryte miasto i rzeczywiście można mieć tu poczucie izolacji od reszty świata. Cały kanion jest stosunkowo trudny do pokonania. Pierwsza ekipa przeszła go dopiero w 1993 roku. Jak to zwykle bywa, także to miejsce zostało odkryte dla świata przypadkiem przez miejscowego rolnika, któremu miała ponoć uciec koza, doprowadzając go aż do majestatycznego wąwozu. Od czerwca 1996 roku miejsce to jest częścią Parku Narodowego Saklikent. Mimo że czasem przemierzanie trasy może wydawać się trudne, poniesiony wysiłek wynagradzają nam piękne widoki. Formacje skalne robią niesamowite wrażenie. Przemierzając ścieżkę, czasem trzeba się asekurować, przytrzymując skał, bądź nawet licząc na wsparcie drugiej osoby. Im dalej w głąb wąwozu, tym miejscami zaczyna być coraz ciaśniej i jakby nieco klaustrofobicznie. Brodząc w burej wodzie, ostrożnie szukam gruntu, patrząc, gdzie stąpają moi poprzednicy. Koniec trasy sygnalizuje mały wodospad, który powstał na skutek skalnego rumowiska. Wskazane jest, aby dalszą trasę pokonywali jedynie profesjonaliści. Pomni trudów trasy, świadomi, że mamy do pokonania jeszcze drogę powrotną, z poczuciem spełnienia zawracamy do punktu wyjścia. Przygoda, każdej chwili szkoda. Dzisiejszy dzień spędzamy na rejsie rzeką Dajlan. Płynięcie stateczkiem, zwłaszcza przy sprzyjającej ku temu pogodzie, której w Turcji zwykle nie brakuje, to jedna z przyjemniejszych form spędzania czasu. Odbijamy od brzegu i kierujemy się w dość krótki rejs w kierunku jeziora Koycegis. Zawijamy do znajdującej się na drugim brzegu niewielkiej przystani, z której po niespełna minucie docieramy do termalnego spa. Specjalnością tego miejsca jest znajdujące się w płytkim basenie błoto mineralne. Mazidło ma ponoć właściwości zdrowotne, a nałożone na ciało działa jak maseczka, która po wyschnięciu i spłukaniu pod prysznicem nawilża skórę i daje efekt niezwykłej delikatności. Miejscowa legenda mówi, że miejsce to odwiedzała ponoć sama Kleopatra, aby zanurzyć się w bogatym w minerały błocie. Jako że z totalnego taplania się w błotnistej mazi już dawno wyrosłem i raczej niekoniecznie ciągnie mnie do tego typu czynności na potrzeby filmu dla tzw. dobra nauki oraz z własnej i nieprzymuszonej woli, w błocie zdecydowała się taplać Jola. Jak widać na załączonym obrazku, zażywanie kąpieli w odmładzającym i ujędrniającym ciało błotku dobitnie przypadło jej do gustu. Po fazie błocenia się następuje etap suszenia w gorących promieniach tureckiego słońca. Bywalcy błotnistego spa chętnie ten etap uwieczniają na pamiątkowych fotografiach. Następnie ubłocone brudaski wędrują pod prysznic, aby finalnie trafić do basenu i poddać się kąpieli w ciepłej, siarkowej wodzie. Cóż, bycie pięknym, a właściwie to jeszcze piękniejszym, wymaga poświęceń, a czasem nawet poniesienia ryzyka. Ciekawe, ilu z uczestniczących w ablucjach reprezentantów młodzieży starszej nie wiązało obaw, aby przypadkiem w wyniku zachłannego przedawkowania błotnistym preparatem nagle przeskoczyć w fazę nastoletnią, a być może nawet dziecięcą.
Marzenia dobra rzecz. Chwila na przebranie, szybkie wypicie stawiającej na nogi Turkish Coffee i przyglądając się pięknu śródziemnomorskiej przyrody, wracamy na naszą łajbę, wyruszając w dalszy rejs wzdłuż bujnych mokradeł rzeki Dalian. Cóż może być bardziej relaksującego niż podziwianie naturalnego piękna tutejszej przyrody? Nieśpieszna podróż statkiem ułatwia kontemplację widoków, jakimi co rusz zaskakuje nas meandrująca tu rzeka. Dalian nie bez powodu nazywana bywa turecką Amazonką. Tutejszy ekosystem słynie bowiem z niezwykłego bogactwa i stanowi fenomen na skalę całej Turcji. Spotykają się i mieszają tutaj ze sobą flora i fauna typowe dla wód słodkich i słonych. Na trasie towarzyszą nam niesamowite naturalne krajobrazy, a także jeden z najbardziej rozpoznawalnych widoków Turcji, wykuty w skalnych klifach, liczący ponad 2000 lat kompleks licyjskich grobowców królewskich, wraz z pozostałościami starożytnego miasta Kaunos. Podczas wycieczki statkiem po malowniczej delcie w kierunku Morza Śródziemnego podziwiamy bogaty, niezniszczony ręką ludzką ekosystem. Prócz ogromnych żółwi w okolicy można podziwiać ponad 150 gatunków ptaków, owadów oraz wielu przedstawicieli bogatej fauny. Całość otoczona jest pasmem górskim porośniętym lasami pieniowymi. Od 1988 roku rejon rzeki otoczony jest granicami Parku Krajobrazowego, mającego za zadanie ochronę tutejszej przyrody. Schodzimy ze statku na 2-godzinną przerwę. Zatrzymujemy się na chronionej przez UNESCO słynącej z gniazd żółwi Caretta plaży Istuzu. Ma ona około 4,5 km długości i stanowi naturalną oazę dla tutejszej przyrody. Z jednej strony oblana jest ciepłymi wodami Morza Śródziemnego, a z drugiej chłodnymi wodami rzeki Dalian. Posiada piękny, miękki i złocisty piasek. W tych niespotykanych okolicznościach przyrody spędzamy czas na pływaniu, plażowaniu oraz spacerach wzdłuż linii brzegowej. Plaża Istuzu to idealne miejsce dla entuzjastów natury oraz ładnej opalenizny. Zabijamy się w drogę powrotną, by w spokojnej zatoczce rzeki Dalian przyczaić się na żerujące w tych okolicach morskie żółwie. Nęcone mięsem błękitnych krabów pojawiają się w niewielkiej ilości. To jedyny istniejący do dziś przedstawiciel rodzaju Caretta. Dorosłe osobniki uważane są za jedne z największych żółwi morskich i dorastają do 120 cm długości i ważą średnio 100 kg, choć znane są osobniki o wadze prawie pół tony. Żółwie morskie zjadają całą rozmaitość bezkręgowców oceanu. Ich pokarm stanowią głównie ryby oraz różne małe zwierzęta morskie. Dzięki potężnym szczękom radzą sobie z twardymi skorupami swoich ofiar. Nieniepokojone przez nikogo gady mają tu doskonałe warunki do życia i rozmnażania. My tymczasem ponownie wpływamy w meandrującą deltę rzeki Dalian, podziwiając piękno otaczającej nas przyrody, a także pamiątki pozamierzchłej licyjskiej cywilizacji. Czas dopłynąć do brzegu, aby ruszyć w dalszą drogę. Tuż po sąsiedzku, a właściwie częścią Hierapolis, jest lśniące białymi, wapiennymi tarasami Pamukkale. Bawełniana twierdza, jak można by przetłumaczyć nazwę na język polski, obfituje w niezwykle fotogeniczne formacje skalne ulokowane na zboczu góry Cukoles. Miejsce to położone jest na linii skoku tektonicznego. Wypływająca z gorących źródeł woda, bogata w związki wapnia i dwutlenek węgla, ochładzając się na powierzchni, wytrąca węglan wapnia, którego osady tworzą liczne nacieki. Na zboczu góry powstają progi, półkoliste i eliptyczne baseny wody termalnej, oddzielone od siebie obłymi zaporami, po których spływa woda. Proces ten trwa od około 14 000 lat. Powstające tu lśniące bielą skały osadowe to trawertyny.
W 1997 roku została zamknięta trasa turystyczna prowadząca przez naturalne tarasy. Dla zwiedzających udostępniona jest część południowa, wzdłuż sztucznego kanału, którym spływa woda, napełniając utworzone sztuczne baseny. Zawartość wapnia w spływającej wodzie jest tak wysoka, że można pokryć osadem grubości 1 mm powierzchnię niespełna około 5 km² rocznie. Betonowe zapory tworzące sztuczne baseny są już dokładnie przykryte osadem. Wejście na trawertyny z uwagi na ochronę osadów jest możliwe tylko po zdjęciu obuwia. Trzeba dokładnie spoglądać, gdzie się stąpa, gdyż chodzenie po nieregularnej, wyboistej, pełnej skalnych okruszyn powierzchni nie należy do przyjemnych. Nagrodą za poświęcenie jest możliwość oglądania spektakularnych widoków oraz niezapomniana sesja foto-wideo. Wspomnienia z pobytu w bajkowym Pamukkale na długo pozostają w pamięci każdego odwiedzającego. Bawełniane tarasy to jedna z najpiękniejszych tureckich atrakcji. Nie dziwi więc fakt, że Pamukkale wraz z Hierapolis zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kończymy powoli nasz objazd po niezwykle urokliwej Licji oraz miejscach ościennych. Wracamy do Antalii, do miejsca, w którym rozpoczęliśmy naszą wycieczkę. Turcja to niezwykle uroczy kraj. Za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam, zawsze jestem mile zadowolony, obiecując sobie po raz kolejny, że jeszcze tu wrócę. Spoglądając na spalone słońcem licyjskie krajobrazy, w myślach podsumowuję czas spędzony na kolejnym objeździe, rozważając, co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać, wybierając się do zwiedzanej przeze mnie części Turcji. Pamiętajcie o zabraniu ze sobą nakryć głowy oraz kremów z filtrem przeciwsłonecznym. Gdy spodoba się nam jakiś pamiątkowy gadżet, warto go kupić niezwłocznie. Potem możemy już tego nie dostać. W przeciwieństwie do Egiptu bądź Indii, w Turcji nie ma męczących ulicznych sprzedawców. Nie ma też ulicznej kakofonii, a bywa, że kierowcy umożliwiają bezpieczne przejście przez jezdnię. Tutejsi sprzedawcy, zwłaszcza w miejscach turystycznych, to prawdziwi poligloci. Coraz częściej bywa, że można porozumieć się nawet po polsku. Alkohol w Turcji to towar bardzo drogi. Sporo się pozmieniało pod tym względem od czasu mojej ostatniej obecności, gdzie ceny za piwo, wino czy mocniejsze alkohole krajowe były porównywalne z polskimi. Jeśli nie jedziecie na all inclusive, to warto zabrać ze sobą zapasik rozweselaczy i nadać je w bagażu odprawianym. Z racji galopującej inflacji tureccy sklepikarze oraz restauratorzy zapłatę bardzo chętnie przyjmują w euro. Bywa, że w marketach spożywczych zapłata przyjmowana jest w banknotach typu euro, dolary czy funty brytyjskie, ale resztę otrzymujemy w lirach tureckich. Warto zatem zawczasu zapytać, w jakiej walucie zostanie nam wydana reszta. W wielu miejscach można zapłacić kartą kredytową. Ceny magnesów to zazwyczaj wydatek 1 euro za sztukę. Turcja to kraj palaczy. Jeśli nie ma wyraźnego zakazu, praktycznie pali się wszędzie. Zakup odzieży i galanterii skórzanej lepiej odłożyć na pobyt, gdy macie więcej czasu, aby obejrzeć ofertę przynajmniej kilku producentów. W ciągu godziny wraz z pokazem mody w sklepie na trasie nie ma szans na uzyskanie dobrej ceny. Należy też wziąć pod uwagę, że cena zakupu dobrej jakości, taniej odzieży skórzanej już nie ma takiej przebitki jak kilka czy kilkanaście lat temu. W Polsce też można kupić ładną skórzaną odzież w bardzo podobnej cenie. Żegnamy się z Turcją. To już koniec naszego niezmiernie interesującego, obfitującego w niezwykle ciekawe miejsca objazdu. Startujemy z Antalii, jednego z największych portów lotniczych w Turcji. Przez chwilę podziwiamy jeszcze śródziemnomorską linię brzegową, kierując się w głąb Azji Mniejszej. Z okien samolotu podziwiamy właśnie co poznaną Licję oraz górzystą Anatolię, będącą kolebką wielu starożytnych cywilizacji. Kierujemy się na Poznań.
wdzierając się w przestrzeń powietrzną Europy. Po raz ostatni spoglądamy na urokliwą, gościnną turecką ziemię. W naszych sercach pozostanie wiele miłych wspomnień oraz nowych doświadczeń. Do zobaczenia przy innej okazji. Z pewnością tu jeszcze wrócimy. Oglądając filmy z cyklu Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Travel Fan, dünyayı keşfedin, insanlarla tanışın. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.